Hejka, witajcie w najnowszym weekly vlogu na moim kanale. Sprzątam troszeczkę, bo niestety narobiło nam się bałaganu. Wróciliśmy z świąt Chuseok. W ogóle ten vlog chyba będzie po tym, tak mi się wydaje. Tak sobie chyba rozłożyłam te filmy. Teraz staram się troszkę ogarnąć w mieszkaniu, bo mój mąż pojechał, ma wolne, ale pojechał po rower. W końcu znaleźliśmy dobry rower dla mojego męża i postanowiliśmy, że skorzystamy z tej okazji i mu ten rower zakupimy. Mam nadzieję, że będzie dobrze mu służył. Był troszeczkę droższy niż myśleliśmy, żeby kupić, dlatego mam nadzieję, że na dłużej mu starczy. Chyba czasami lepiej wydać na takie rzeczy troszeczkę więcej i mieć pewność, że będzie służył na dłużej. Zobaczymy. Na pewno wydaje się fajny. O, i właśnie chyba już przyjechał. Zrobiliśmy Eliaszowi urodziny dzisiaj, bo jest taki szczęśliwy, że wygląda jakby miał urodziny i postawiliśmy mu ten namiocik, który kiedyś mieliśmy zakupiony, kiedy był jeszcze takim maluszkiem, ale przestraszył się, bo raz spadł ten namiot, nie był zbytnio dobrze chyba przymocowany i po prostu się przestraszył, już więcej nie chciał go używać, bo niestety wtedy jeszcze taki ruchliwy strasznie był i nie uważał na to, ale widzicie, dobrze, że go zostawiliśmy. Ostatnio nie zdarza nam się często jeździć do Homeplace, z czego trochę żałuję, ale niestety jest za daleko od naszego miejsca zamieszkania. Ale jak mam okazję, to robię całkiem spore zakupy moich ulubionych produktów, takich na przykład jak dżem malinowy, który jest dostępny tylko i wyłącznie tutaj i w miarę niskiej cenie. Do tego bulgogi, które uważam, że w Homeplace kosztuje i smakuje najlepiej. Jest też sporo produktów, które używam i które cenowo wychodzą dużo taniej niż na przykład w takich sieciówkach jak Imart, który mamy niedaleko od nas, czy na przykład Lotte Mart. Niestety ta marka zaczyna upadać i została wyparta nie tylko przez duże markety takie konkurencyjne jak Imart, ale także przez Coupang, czyli tą sieć, która obsługuje internetowo. Na Gonnali wybraliśmy się na jakieś takie eventy dodatkowe, które tutaj są na plaży. Jeden z eventów, nie wiem czy uda nam się uzyskać, dlatego że jest naprawdę dużo ludzi, a to jest typu event kto pierwszy, ten lepszy. Więc zobaczymy, bo już pewnie może kolejka jest ustawiona. I czy wszyscy czekają na to? Jeżeli sporo osób o tym w ogóle wie, to też od tego wszystkiego zależy. I drugi event to na pewno będziemy mieli miejsce, tylko też zależy jakie, bo kto pierwszy, ten lepsze miejsce po prostu zajmuje. I będzie to film na wodzie, czyli ekran filmowy jest na wodzie, a my sobie siedzimy na Milak, na deptaku Milak, który kiedyś był bardzo popularnym miejscem dla spotkań młodych ludzi, żeby poszli sobie tam za kołnierz, wlali, pobawili się, spędzili fajny czas przy zachodzącym słońcu, plus z widokiem na nasz piękny most, ale słuchajcie, już został tam ogólnie została wprowadzona tam prohibicja i po prostu od tamtej pory jakby to miejsce trochę
obumarło. Starałam się wrócić, no ale to już zależy. Sporo knajpek, mój mąż z tego co mi mówił, to sporo knajpek właśnie się pozamykało w tym miejscu, tylko i wyłącznie dlatego, że już po prostu nie miał kto przychodzić. Jeżeli nie mogli pić, to też nic nie zamawiali tam. No szkoda, no ale zobaczymy, czy kiedykolwiek to się jeszcze odnowi. Tam też jest ten Milak Market. To jest w takim ala industrialnym stylu, pofabrycznym, gdzie mamy jakieś jedzenie typu ala street food, restauracyjki, food court, Starbucks i czasami na pamięć właśnie tego Milak Market i Milak Pocha znajdują się, słuchajcie, taki nie festiwal, ale taki zamknięty market. W zeszłym roku razem z moim mężem byliśmy na przykład na randce, kiedy moja siostra poopiekowała się Eliaszem, a my skoczyliśmy sobie na szybką randkę. Jak Wam się podoba moja parasolka? I jednak udało nam się skorzystać z pierwszego eventu. Jest to specjalny event organizowany przez dystrykt tutaj w Busan, Suyong, i jest to dystrykt, gdzie znajduje się właśnie Gwangnali. Parasolki wypożycza się za darmo przez 20 minut do 15 stycznia, więc jeszcze sporo czasu. Od 18 przez 20 minut można korzystać, po tym się oddaje i kolejne osoby mogą także wypożyczyć. I słuchajcie, nie pracują w poniedziałki i we wtorki, więc wtedy mają wolne, ale w każdy weekend i od środy do niedzieli tak naprawdę można korzystać. Ja sobie później zrobię, raczej poproszę mojego męża, jeżeli będzie miał czas, bo jest zajęty troszkę z Eliaszem, żeby mi zrobił zdjęcie z takiej pamiątki właśnie przy moście Gwangnam-daegyo i później pójdziemy na kolejny event. Piję sobie kawę. Muszę iść zmontować filmik, nie zostało mi dużo czasu. Po prostu
nie ogarniam, ale to dlatego, że mam i męża, i dziecko w domu. Wczoraj byliśmy na Guannali wieczorem, nie obejrzeliśmy całego filmu, żeby nie było, dlatego, że Eliasz się nudził. Jednak Mamma Mia nie jest filmem dla dzieci, niestety. Ale chciałam i tak pójść, bo bilety były tanie, a też chciałam pokazać inne opcje, jakie są w Busan na spędzenie wolnego czasu. Myślę, że to też jest takie fajne, ciekawe, takie fajne wspomnienie, jak to wygląda. I też chciałam Wam pokazać, zrobiłam sobie paznokcie, takie jesienne. Ogólnie zaczęłam używać Neonail do robienia paznokci i Klaudia zostawiła u mnie, kiedy wyjeżdżała do Polski i po prostu dużo lepiej się robi. Naprawdę, dużo ładniej one wyglądają, dlatego że baza jest taka bardzo gęsta, dzięki czemu ona fajnie nadbudowuje ten paznokieć i trzyma mi się prawie miesiąc, więc jestem zadowolona, więc też poproszę wtedy moich rodziców, żeby mi wysłali bazy i wtedy będę miała już normalne paznokcie bez takiego martwienia się, czy nie odpadną przypadkiem. Dobra, zabieram się za montowanie. Wyglądam strasznie dzisiaj rano. Co się dziwić, dopiero wstaliśmy. W ogóle bardzo późno wstajemy. Około 9:30. Moi drodzy, wybieramy się na pierwszą rodzinną wycieczkę rowerową. Mój rower jeszcze nie jest przygotowany, ale już za chwilę się nim zajmę. Tutaj jest naszego synka rower, który będzie podróżował razem z nami, a tutaj rower mojego męża już jest także przygotowany, więc zabieramy się. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać to wszystko. To jest pierwszy raz, trochę się... Nie te buty, Elia! To nie są buty do roweru! Nie, to nie są buty do roweru, Misia. No, Eliasz chce ubrać buty do piłki nożnej, no a one nie są do końca do roweru, więc lepiej, żeby ich nie brał. Dobra, ja będę szykowała mój rower. Zestawy w McDonaldzie mamy Iced Tea Peach i Mango. This is this orange juice? Fanta. A Fanta, cola i tutaj są frytki. Mamy chyba mojego Big Maca. This is my Big Mac, I think. What is this? What you order? This is mine. Everything? Yes. How much you order? They have set menu for especially Chuseok. Everything's mine. Are you crazy? Too much. I idzie teraz Happy Meal dla naszego synka. Tutaj jest mój Big Mac pizza coś tam i jest naprawdę duży, wygląda pysznie, a mój mąż chyba chce zakosić wszystkie 3. Nie ma mowy, ja wezmę jeszcze jednego. A i Elia wziął sobie Happy Meala z ginem. Oh my. It's like plastic thing.
Słuchajcie, właśnie z mężem rozmawiam i się zastanawiam, jaki oni muszą mieć niesamowity widok z tych budynków. Słuchajcie, jedziemy na wycieczkę, jedziemy do parku, będziemy mieć mini piknik, bo kupiłam kimbap oraz kupimy sobie po napoju, mam kocyk, mamy gry, pójdziemy też tam do biblioteki, Pororo biblioteki dla Eliasza. Myślę, że będzie super. Sorry za moje brwi, bo one są dużo ciemniejsze, dlatego że wczoraj zrobiłam hennę i czekam, jak po prostu ona się troszkę znormalizuje. Wiem, trochę taki groźny widok na mojej twarzy, ale to nic. Lecimy i mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Później jest plan taki, że nie mamy planu. Dzisiaj pizza będzie w ogóle w domu, bo już zrobiłam ciasto. Czeka sobie w lodóweczce na te parę godzin. Potem go wyciągnę chwilę wcześniej, żeby jeszcze troszeczkę podrosło, żeby nabrało takiej dobrej konsystencji i wtedy będę robiła pizzę. W ogóle mam do pokazania Wam coś, bo zmieniłam wystrój troszeczkę, ale odrobinkę w mieszkaniu. Może to nie jest jakiś duży wystrój, ale jest to zmiana, która powoduje to, że jednak w naszym mieszkaniu zrobiło się jeszcze przytulniej. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba, bo mi się naprawdę podoba. Mamy w Korei śmierdzący problem, bo ginkgo mają owoce, a patrzcie, niektóre drzewa zrobili takie coś. Tego dnia mój mąż musiał pracować, ale za to my wybraliśmy się do jednego z naszych ulubionych parków tutaj w Busan, czyli Sinmin-gonwon, i jest to jeden z takich większych parków w samym centrum Busanu. Naprawdę jest sporo tutaj atrakcji, od na przykład biblioteki Pororo, która została niestety na ten moment zamknięta, dlatego że jest w remoncie. Są też tutaj place zabaw dla dzieci. Dzisiaj też zaplanowaliśmy pizzę. Jakoś wyjątkowo tym razem mi wyszła. Zdecydowałam się też oczywiście przed samym pieczeniem włożyć ją na gaz w wyżeliwnej patelni, dzięki czemu ten spód mi się fajnie zarumienił, bo niestety jeżeli tego nie zrobię, mój piekarnik jakoś nie grzeje od spodu. W ogóle Wam pokazać moją zmywarkę, którą zakupiliśmy. Będę ją włączała, więc przy okazji możemy zobaczyć. Wszystko jest po koreańsku i jest to ten LG Think. Ogólnie można ją włączać, z tego co kojarzę, przez aplikację. I słuchajcie, ma tutaj z takich wyjątkowych rzeczy, to ma na pewno miejsce na kosteczki gdzieś indziej, bo ma miejsce na kosteczki tutaj, na dole, więc wsypujemy kosteczki. Tu z tego co kojarzę jest detergent, czyli jeżeli używamy nie kostek, a używamy płynu do mycia, mamy też ten Rise Aid, czyli ten płyn taki, który ma powodować, że nie mamy zacieków i te szkło tak troszeczkę lepiej wygląda. Jest miejsce na noże, chociaż to jest bez sensu dla mnie w ogóle, bo ja takiego miejsca na noże nie będę miała w zamiarze używać. Mamy też miejsce na patelnię, co okazuje się jest przydatne. I na sztuczce nie mamy takiego typowego koszyczka na sztuczce. Co jeszcze najważniejsze, to ta zmywarka jest zielona. Oczywiście, bo mam w planie w przyszłości albo wymienić, albo pomalować tutaj te wszystkie szafeczki na ładny zielony kolor. I wtedy załączmy sobie tą zmywarkę. Używam teraz Frosh All-in-One Dishwasher Tablet, dlatego że jak kupowałam jakiś czas temu, słuchajcie, bo kupowaliśmy na Detii. Jeżeli jesteście ze mną tak długo na moim kanale, to pewnie kojarzycie, że mieszkaliśmy wcześniej na Detii i mieliśmy zmywarkę.
przez jakieś pół roku, niecały rok chyba z tego co pamiętam, i kupiliśmy mnóstwo takich tych kostek do mycia i po prostu nam zostały, więc teraz używam te i może kiedyś pomyślę na innym, bo koleżanka na przykład poleca detergent, więc spróbujemy. Wrzucam sobie kosteczkę i załączmy zmywarkę. Ja dopiero co się uczę, bo to wszystko, widzicie, jest, jakby to powiedzieć, ja dopiero się uczę i nie do końca wiem, z tego co tu kojarzę, to tu, ona zapamiętuje w ogóle ostatnie użycie, z tego co widzę, widzicie, nawet ma Wi-Fi i tutaj włączymy godzinę, ile ma się robić, a tutaj dajemy, ile ma być tego temperatury plus osuszanie. Dobra, i siedziak w taki że mamy zamknąć drzwi, oczywiście czas i coś takiego. Jeszcze coś mój mąż mówił, że jak tutaj naciśniemy, to wtedy zmywarka się zatrzyma i możemy ją dodać nasze produkty dodatkowe. Raczej naczynia dodatkowych nowości, o którym Wam nie wspominałam, bo tak naprawdę dostaliśmy to wczoraj. Zobaczymy, jak się spisze. A mamy dywan. Zakupiłam na Dungen dywan razem z moim mężem. Dlatego, że już dawno chciałam taki dywanik, żeby poczuć się troszeczkę tak cieplutko i przyjemnie w mieszkaniu, i wygląda on w taki sposób. Jest taki kremowo-beżowy z takimi pasami. Ja myślę, że on naprawdę fajnie wygląda. Jeszcze mam pranie. Miałam w ogóle wczoraj ładnie posprzątane całe mieszkanie i miałam Wam pokazać, no ale niestety zaczęłam pranie robić. Jeszcze Eliasz jest w domu, bo mają przecież tyle wolnego, i może dorzućmy miseczkę. Dajcie znać, co myślicie o pralce, dajcie znać o moim nowym dywanie, czy pasuje w ogóle do mieszkanka. Może w następnym vlogu Wam pokażę, jak wygląda tak normalnie w świetle dziennym, bo w świetle dziennym naprawdę ładnie wygląda. Tutaj też chciałam się z Wami pożegnać, bo to już jest ostatni moment tego filmu. I oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i dziękuję Wam bardzo za każde komentarze i za to, że tutaj jesteście. Będziemy się widzieć już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Pa!